Siemaneczko, ja jestem Nadiwins i lecimy sobie z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj sygnaturą tego odcinka będzie runa Tchul, także jak ktoś ogląda to i zaczyna oglądać, niech napisze w komentarzu runa Tchul, jest nasza tradycja. W taki sposób się poznajemy, a też jak ktoś chce mnie wesprzeć, to jest super forma wsparcia, bo to zwiększa zasięgi filmu, więc będę bardzo wdzięczny po prostu za byle co w komentarzu. Ale Tchul jest ok, bo robimy sobie teraz, stopniujemy runy, każdy odcinek to jest wyższa runa, zobaczymy do której runy dojdziemy. Standardowo, jeżeli seryjka się podoba, to wbijajcie także na live'y. Holy shit! Czy to na Twitch TV Nadiwins, czy to na YouTube, bo na YouTubie również streamuję. No i mamy teraz maraton BT Diablo, także mocno napięty termin, mocno napięty grafik, 16-godzinne streamy, praktycznie każdego dnia, przez 9 dni. Od 10 listopada trwa do 19 listopada, także dawajcie, kibicujcie i ciśniemy, i ciśniemy. Koliber na dzień dobry. 10 Mo, zł. mo, mo, mo. Excuse me. Mo, 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 mo. When you said rura, what's mean rura? Jasne, już tłumaczę, Rura is a pipe. Rura is a pipe. Exactly. Yes, Koliber, yes. Yes, good. Yes. Good. Pipe. Tak jest. Dzięki, Koliber, za dyszkę. Dobra, jedziemy. Jest good. Jedziemy. Zaczynamy czwarty akt. I pipe. It's a pipe. Zaczynamy czwarty akt i sprzedajemy. Sprzedajemy rzeczy niepotrzebne, emeraldzik, wszystko. I robimy dogryweczkę z Izualem. Słuchajcie. Także śmigamy, naprawmy się. Widzicie, nasz gold powoli spada. To wszystko dlatego, że używamy dużo TP staffa, więc musimy cały czas myśleć, podnosić te zbroje, podnosić te różdżki, jakieś wandy. Jeżeli chodzi o rzeczy klasowe, typu na przykład rzeczy klasowe dla czarodziejki, tutaj będzie bardzo ciężko. Rzeczy klasowe dla czarodziejki, no to niestety będziemy musieli sobie ogarnąć najemnika zaraz jakiegoś szybko. To niestety tam cena jest dużo mniejsza. Będą lordzi, którym możemy zbić resa, ale po zbitym resie, no niestety nie idzie tak łatwo zbić ich damage'a, nie idzie, życia generalnie. Ponieważ po zbitym immunie przeciwnikom odbieramy 1/5 tego, co normalnie byśmy odbierali po użyciu. Mamy bardzo zły tile. Okej, level up save, nas uratował level up. Mieliśmy farta. Oj, będzie ciężko. No. My mamy też bardzo duży damage, ale musimy uderzyć pierwsi. Mandaryl, problem w CS, rozwiążemy je. Bez problemu. Pamiętajcie, że nie musimy zabijać wszystkiego. Mamy też do pomocy najemników z aktu trzeciego. Na przykład najemnika, który uderza zimnem. Mamy też ducha. I możemy w taki sposób sobie poratować. Możemy się poratować w taki sposób, ale zaraz zobaczycie, jak się CSK robi pięknie. Mamy 47 poziom, więc jest bardzo fajnie. Instantowe przejście, to lubię. Ale wracamy się jeszcze i szukamy Izualka. Bawarczyk, Nadine, mam pytanie. Druid zmiana z ognia na huragan i trąby, dopiero na piekle? Czegoś levela... z ognia na huragan i trąby? Jak chcesz być Windruidem, polecam Ci przejść już na 35, 6, już na początek koszmaru możesz, jak chcesz. A jak nie, to na przykład przed czwartym aktem. Przed czwartym aktem na koszmarze.
to jest spoko czas, żeby zmienić sobie na przykład na huragan, nie? Jak bardzo chcesz, możesz wcześniej, ale jak nie, to tak właśnie okolice 40 pewnie 5 levela będziesz i przed 4 aktem koszmar, gdzie w 4 akcie na koszmarze już potwory mają dosyć mocnego tego dosyć mocnego mają tego resa, nie? Na ogień. Pyk. O, to powinieneś być na 4-5 około na 4. Już jesteś ok, już jest ok. Okej. Nie? Nie no, te Burning Soule mają tak mało. Nawet możemy się pokusić, żeby założyć... Mogę założyć sobie nawet przysięgę starożytnych niby na właśnie ten etap. Okej, nice. Chodź. Ale nie jest źle. Nie ma aż takiej spiny, żeby to zakładać. Słuchaj no, 30 złotych. Dziękuję! Ostatnio fajnie się oglądało jak grasz w horrory. Planujesz jeszcze jakieś odskocznie od D2? Jeśli tak, to bym oglądnął jak grasz w dziedzictwo Hogwart. Inne pytania zostawię jak nie będziesz nagrywał. Pozdro dla ciebie i czatu uśmiechnięta buźka. Ja pierdzielę, no Hogwarts Legacy oczywiście, że graliśmy. Oczywiście, że graliśmy Hogwarts i musimy przejść, oczywiście, wiecie co, nawet, wiecie co myślę w ogóle? Czy nie zagrać podstawki Wiedźmina i na przykład, Jezus, no idealnie trafiłeś stary, bo zbliża się świąteczny okres, a my w świątecznym okresie Hostier myśli, ej, nie, ale Greg zepsułeś patetyczną atmosferę, gdzie drapie się po brodzie i już wiesz, zapowiadam mega fajny pomysł, nie? A tutaj wszystko zostało tak stylalizowane. Uczę się od ciebie, no dobra. Powracając. Franklin, thank you very much. Powracając, idealnie trafiłeś, bo mamy taką tradycję, że w święta gramy sobie w Wiedźmina. I ta tradycja to już będzie trwała 3. rok teraz, można powiedzieć. I od Wigilii zaczynamy grać w Wiedźmina i ciśniemy praktycznie do nowego roku. I nie wiem, czy... I zaczynamy to robić w taki sposób, że gramy podstawkę, gramy dodatek Serce z Kamienia, potem gramy Krew i Wino i potem nie wiem, czy zamiast podstawki nie zagrać właśnie w Hogwarts Legacy i przejść Hogwarts Legacy, bo mamy Hogwarts Legacy do przejścia. Harry Potter to też jest fajny klimat, nie? Zastanowimy się, czy będziemy chcieli wychodzić z Wiedźmina, czy będziemy chcieć zrobić podstawkę, czy będziemy chcieli zrobić podstaweczkę. Zobaczymy. Dziki Gon, no. Dziki Gon. Więc nie wiem, czy takie gry, czy Wiedźmin Ci też pasuje, ale Wiedźmin to jest tradycja tego kanału. Jest taki rodzinna atmosferka. Que bueno verte. Wypadałoby skończyć tego HL. Tak, tylko nie wiem, czy raczej... Bo myślę też po nowym roku, nie? Po nowym roku po prostu. Żeby tutaj zostać w wiedźminowym klimacie, w wiedźmińskim klimacie i robimy dodatek, pierwszy, drugi, to będą 2 dni gry. Coś takiego, około 2 dni gry. Potem robimy główny wątek Wiedźmina 1, bo dalej mamy niedosyt. Ona trochę zamula, bo jest długa. A potem ewentualnie na dokładkę kończymy sobie Hogwarts Legacy, jak nam będzie mało. Jak na przykład zrobimy szybciej Wiedźmina i Sylwestra jeszcze nie będzie, nie? Nie, Gotika nie kończymy, nie. No. A co do następnych pytań mówisz, że nie chcesz zadawać na nagrywaniu. Jasna sprawa, rozumiem. Będą przerwy między nagrywaniem, za pół godziny będzie kolejna przerwa. To wtedy śmiało atakuj, stary. Bardzo dziękuję za już zacne wsparcie, nie? Trzeba się nauczyć Awady w końcu, no. Apokalipto, tak, będzie na YouTube.
Bitlord. Jest to Poison Necro od Raduhela. W lutym jako rocznica, no. Nie no, Hogwarts Legacy jest świetną grą. Ja jestem mega fanem, ale mamy zrobione 40 parę procent, nie? 40 parę procent jest zrobione w Hogwarcie, także na dokończenie. Darweszek, tak, no ale powiem ci, że tak dużo tych klipów zrobiłeś, że właściwie to jest już cały film, nie? Jakby dodać wszystkie te klipy, to mamy film 40-minutowy, nie? Także z tych klipów, Eszek, musiałbym jeszcze zrobić kolejne klipy. Bo tego jest tak dużo, nie? Więc praktycznie musiałbym przeglądać cały stream od nowa, nie? Jest tego potężnie dużo. O, tutaj będzie kuźnia. Mamy też podsumowanie Ladera BT do zrobienia, podsumowanie Brody Challenge, wszystkie screamy Madison. No, ale Madisonka była świetna. Dobra, słuchajcie, lecimy. I trzymamy kciuki za runę bo runa daje nam możliwość zrobienia na najemniku Duresa, czyli coś, co daje otwarcie ran i, moi drodzy, i daje Crushing Blow, czyli coś, dzięki czemu możemy zabijać bossów szybciej. Dobra, robisz mi klipów noted. Znaczy, nie ze wszystkiego, nie? Nie ze wszystkiego. Bo jak robiliśmy na przykład bo jak przeglądałem te klipy z Hogwarts Legacy, to mówię, większości nie dam, bo są takie mało znaczące momenty. A to chodzi o kluczowe momenty, bo taki filmik miałby 8 minut, nie? Albo 9, a nie 45. Bo nikt by tego nie oglądał, nie? Więc takie kluczowe momenty, walki z bossem, jakieś mega akcja, nie? Ale jak przeglądałem te klipy, to mówię, po 5 mówię, że okej, muszę je odfiltrować, że większość jest do wyrzucenia, bo nic się nie dzieje na tym klipie, nie? I tam było ze 100 ponad klipów, no to z tego nie da się zrobić streszczenia, nie? Trzeba wybrać z 20-25, więc dlatego też na pewno bym musiał odrzucić tak z 80% i wybrać takie najbardziej znaczne, nie? To jest, tak to wygląda, nie? Albo stream, jak na Wins została pułapki, a potem Koliber i Zalewako pakują mu się na chatę. Co? O czym mówimy? O czym my mówimy, co? Ej, Fusina jest, to może być dobre na najemnika. Stygian jest kolejny. Więcej oczekiwałeś po Hogwarcie? Hogwart jest świetny. Hogwart jest rewelacyjny. Ja fantastycznie czułem klimat Harry'ego Pottera. A ty, Darweszek, ty grałeś też Nie, ty oglądałeś, nie? Tylko streamy. Ty sam nie grałeś w Harry'ego, nie? Greg, czyli mówisz, że wyjdzie BT w piątek przyszły, tak? Będziesz z ludźmi siedział na głosie, czy jak... No nie, no bo to jest solo... Znaczy, nie wiem, mogę... Wiesz... To będzie bardzo, bardzo długa gra, nie? Także jak... Mamy runę Moja runa wyżyczona. Shall Thul teraz, moi drodzy. Słuchaj no, 30 zł. GG. No i zarąbiście uśmiechnięta buźka, to już kończąc, czekam na więcej materiałów na EDSD2, dzięki temu wiem jak Będzie. budować postać. Jeszcze raz przede wszystkim dużo zdrowia i nigdy się nie zmieniaj, nawet przy 1 000 000 subów i tego też tobie życzę. Oj nie, myślę, że udowodniłem, że jak jest więcej... Bardzo dziękuję po pierwsze za super w ogóle słowo i tak dalej, ale po drugie myślę, że udowodniłem już, że jak mieliśmy dużo... Ola mi to powiedziała, to było mega spoko. W sensie lasbookowy na czacie, to jest Ola. Jak ktoś nie wiedział, że gadała o tym z Catmanem, z taką, nie wiem, z jakimiś ludźmi, którzy po prostu od samego początku są ze mną, od 10 widzów właściwie. Jak było Diablo 4 i było 1000 osób, 1200 osób
i było wszystkiego dużo, dużo więcej, to był pojebany hype, w sensie to byłem totalnie identyczny, nie? Mi też ciężko jest ocenić to samemu, bo mi się wydaje, że jestem cały czas taki sam, nie mam takie samo podejście, mogę się zmieniać, wiadomo, ale jak Ola mi to powiedziała, to było mega spoko, bo właśnie nie chciałbym przez pryzmat tego, że kiedyś będzie więcej widzów, kiedyś będzie mniej widzów, nie ma znaczenia dla mnie, że no, myślę, że raczej nie tym warunkuje jakieś tam ocenianie ludzi albo sukces, czy coś takiego, to o coś całkowicie innego chodzi, ja patrzę na podejście bardziej, nie? Więc... Więc spoko. Nie da się siebie... No, dokładnie, nie? Dlatego właśnie jak Ola to powiedziała, o, na czacie właśnie jest, to tak spoko mi się zrobiło, nie? Dziękuję bardzo, stary. Także no, klimaty... Nie, myślę, że święta nietykane, że... Nie, nowy roczek musi być z Wiedźminem normalnie. Nowy roczek musi być normalnie z Wiedźminem i potem ewentualnie właśnie tak jak Zelweko powiedział, że może luty czy coś takiego. Ten Hogwart na pewno skończony będzie. Na pewno będzie skończony. Na pewno będzie skończony Hogwarcik. Więc... kiedy? Zobaczymy. Ja wiem jak to mówisz. Dobra, sumujemy najemnika i pomagamy sobie z Venom Lordami. Możemy całkowicie ominąć i tak dalej. Venom Lordy oczywiście mają immune na poison. My je możemy jak najbardziej zbić naszym lower resistem. Ale weźmy tak. Ale możemy to zrobić bezpieczniej, a ponieważ to nie jest speedrun, zrobimy to bezpieczniej. Bierzemy aurę mocy jeszcze do tego, żeby miał jeszcze mocniejsze walnięcie i lecimy. Do Shael und Hul, do Duresa potrzebujemy runy Shael. Może nam wypadnie, może nie. Shael robi się z 3 soli i nadkuszonego szafiru. Bo nie wypadł nam Shael, prawda? Na hrabinie? Nie. No. Jak potrzebujecie Shaela, to możecie wracać, farmić hrabinę na koszmarze, prędzej czy później wam odda. No ja nie chcę za bardzo tutaj się cofać i farmić po tego Shaela, pomimo tego, że pewnie by się opłacało to zrobić. Ale olewam temat. The Poison... No niekoniecznie. Nie ma nic ciekawego. Sprawdźmy, czy nie mamy jakiejś fajniejszej ewentualnie broni dla naszej mordeczki. Czystokretowa zbroja? No, to się wykombinuje, nie? To się ogarnie, byku, nie? To się ogarnie. Que necesito. Dobra, lecimy. Taki damage mu wystarczy, jeszcze ma aurę mocy. Lecimy. Nawet mu pomogę. Go. No, w takim tempie możemy zbijać te Venom Lordy. Nic wow. Dlatego lepiej je na spokojnie ogarniać z najemnikiem. Robimy najgorszą, najpierw zróbmy sobie najgorszą, tą pieczęć. No, najemnik 51 Firesa, nie jest źle. Wpadłem w swój portal przypadkowo, lol. Nie no, dam mu zjedolżnienie. Zjedolżnienie daje mu dużo szybsze daje 50, odejmuje 50% odporności na ataki fizyczne. I pozwala elegancko, szybko zabijać skurwieli. Więc niech najemnik się tym zajmie.
Upijemy się alkoholem, bawi się tak do rana. La 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 la. Z czego się śmiejesz? Aha, ze skurwieli. Już nawet nie czuję, jak to mówię, nie? Dobra, i teraz tak. Padamy stąd. Zrywamy smycz. Zrywamy smycz z tych. Z pidlordów. Zerwać smycz z nich. Smycz. Po prostu za infektorem, za wszystkimi resztami paczki. Reszta minionów podąża na niewidzialnej smyczy. Możemy zerwać tą smycz, albo próbować zerwać tą smycz. To jest chyba bug. Ciężko rozróżnić buga od Twitchera czasami. W taki sposób, że odsuwamy się od tej paczki i wchodzimy do miasta, czekamy chwilę i wracamy. I w taki sposób możemy wywabić samego infektora. Delikatnie, powolutku. Albo same pojedyncze paczki. O, chodź. Fajny tepek. Fajnie. Okej. O, za dużo. Smycz jest cały czas on. O, próbujemy jeszcze raz. Okej. Wjeżdżamy. O, to sobie poradzimy na luzie. No chodź. Nice, nie ma smycz. Na luzie w sumie. Powolutku byśmy ubili. Ale jak coś. Go. I jedziemy. I już one są jakby bez swojego pana. Nie ma totalnie żadnej smyczy. Więc można zbijać powolutku, najpierw miniony, albo jak wam się uda infektora wywabić jedynego, no to infektora sobie wywabiacie jednego i go w odosobnieniu po prostu rozwalacie. Można na różne sposoby sobie z tym radzić. Najgorszy sposób, no to jeżeli... No, można też nawet tą całą paczkę na lower resistance, na klątwie obniżenia odporności, przemęczyć się z nią, minutkę pobić i pięknie, idealnie, pojedynczo dochodzą. Pokręcić się w kółko i po minucie, dwóch po prostu padną wszyscy na lower resie. Można też tak. Nawet nie wiem, czy nie byłoby szybciej. Jeżeli macie na przykład jeszcze lepszego najemnika albo jeszcze wyższy poziom, lower resa na przykład, to też będzie dużo łatwiej wam zbijać ich, bo my możemy złamać odporność. Popatrzcie. O, może nie. Może uratuję najpierw mojego ziomeczka. My możemy też łamać odporność, nie? Patrzcie. W tym momencie odporność jest złamana i troszeczkę obrażeń otrzymuje ten Venom Lord, ale bardzo mało. Okej, jest ziom. Także lepiej, żeby najemnik to załatwiał. Patrzcie na damage najemnika. Dużo lepszy z aurą mocy. 147 do 373. Jak będziemy mieli jakąś fajną bazunię, to zainwestujemy. No super, chodźcie tu. Tu. Zapraszam. Okej. Ostatnia trójka i po tej trójce wjeżdżamy w infektora, bo raczej już wszyscy powinni być gotowi. Mamy jeszcze 2 levele do dobicia w Poisonowie i potem albo rozwijamy synergię, albo troszeczkę budujemy lower resa i ja byłbym za tym, żebyśmy budowali trochę lower resa. Ten lower res będzie nam potrzebny, na piekle zwłaszcza, i będziemy trochę rozwijać poisonowe, ale też trochę lower resa, żeby lower res miał też wyższy radius, zasięg, taki bardzo wygodny, żebyśmy mogli rzucić tylko jednego, bo pamiętajcie, że każdy punkt w lower resa daje nam ten zasięg i ten zasięg będzie bardzo, bardzo istotny. Ale można Corpse Explosion używać, jak najbardziej, ale ja nie mogę.
można cross-explosionować. Ja oczywiście nie mogę tego robić, ponieważ robimy czystego nekromantę. Ale z cross-explosion tak by to wyglądało. Easy. Prawdopodobnie na piekło będziemy zmuszeni, także easy, nie? Mogę to przypiąć, ale prawdopodobnie na samo piekło będziemy troszeczkę zmuszeni. Dobra, next. Chodźmy do tyłu. Tak, Mandarel. No ja tutaj sobie jakby zakazuję... jak gram czystą postacią, to gram czystą postacią, nie? I zakazuję sobie używania innych pobocznych skilli. Znaczy, jeżeli na piekle będziemy musieli tego użyć, to będziemy musieli. Więc nam niestety nie ten, ale masz rację, jak najbardziej, jak najbardziej. Ostatnie dwa. Pyk, pyk. Okej. I dawaj tego ziomala. Zapraszamy. We did it. We buffed leap attack and the splash of the leap attack is also scaling. Ooh, nice. What the heck? So you mean, oh man, that's actually insane. So maybe, and the splash of the leap attack is physical, yeah? So, oh man, it's very good news. So it is possible that I will play with Barbarian and I will do Leap Barbarian strat. Actually crazy. No tutaj zrobimy sobie przesiew. Zrobimy sobie przesiew, pozabijam całą resztę, oprócz... nie będę zabijał tych. Już mogę Venom Lordów tak już porobić tym. Już możemy używać tego Cross Explosion. Na siłę nie przedłużać. Go. Nice and easy. I lecimy dalej. Zostawimy sobie przydupasa. Co ja tu zamieniłem? Nic ciekawego. Next. To już sobie tych spowalniamy. Z tymi jedziemy. Merc. Dawaj, spowolnij na tego. Wizjer się przezywa. I brura bam. I next. Proszę bardzo. Także generalnie jeżeli chodzi o używanie Cross Explosion, możecie jakby cały czas to trzymać w tle, nie? Na niskim poziomie, bo nie możemy rozwijać za bardzo Cross Explosion. To się używa w momencie, kiedy jesteśmy Bone Summonerami, albo Bone Mancerami, albo Summonerami czystymi. No to wtedy możemy nawet i dwie dychy dać w Cross Explosion, nie? Ale jeżeli gramy pod Poison, no to raczej staramy się trzymać poisonowymi tymi, poisonowych skilli. I Cross Explosion na małym obszarze może pomóc tak jak tutaj przy Venom Lordach, albo może pomóc na piekle właśnie przy innych niewrażliwościach, nie? Ja generalnie grając Guided Playthrough raczej staram się być purystyczny, żeby nie było za łatwo. Dlatego graliśmy z Daggerem od samego początku, a nie szliśmy na przykład w jakiś Bone Spear i potem Respect na Poison nowe na 40 poziomie, tylko od samego początku graliśmy Poison. Więc zasady tego Guided Playthrough mojego jest takie, że
trzymamy się jak najdłużej jednego planu, jednego drzewka, purystycznie. Jeżeli trzeba coś mocniej przybombić, no to wtedy Corpse Explosion, nie? Tak samo jak wtedy farmiliśmy na Eldritchu, na normalu, też też nie używaliśmy Corpse Explosion, a mogliśmy. Zamiast tego używaliśmy eksplozji od Poisona. Dobranoc, true! Good night, good night. Walmy to. Dobra, zmufowane. No to jedziemy. To będzie długa walka. Oj, bardzo długa walka. Chociaż nie. Schodzi. Schodź. Fajnie jakby wybiegł z tej gwiazdy, nie? No, musi wybiec z tej gwiazdy. Czekam na niego. Ten Diablo przypomina mi tego Diablo mojego Tristramowego. Oj tak. Ten, który stoi i wiecie co robi. Jest jakiś sposób na szybkie sprawdzenie zakresu rolki na kremie? Nie wiem, ale wiem, że nie czujesz, kiedy rymujesz. Diablo Mag się trafił. Mamy Diablo Maga. O, nareszcie. Już lepiej, już jest dobrze. Idę po manę. Na wejściu musimy być przygotowani na na wiecie co. Na klatkę. Ale nie ma. Bal będzie długą walką, to na pewno. Ale do tego czasu i tak bijemy bardzo dużo poziomów, bo zaraz po Diablo, moi drodzy, idziemy znowu na pit stop, na Eldritcha. Kompletnie nie myślimy nawet o Pindle skinie, bo Pindle jest po pierwsze nieumarłym, po drugie rolują mu się bardzo często niewrażliwości na poison. Pindle w teorii dałby może i więcej tego. Co tu się dzieje? Co to za dropy? Wieśniacza korona. I moi drodzy, lament Ume. Nie potrzebujemy już, ale co za spersonalizowany drop pod nekromantę. Wow, 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 wow. Generalnie nasze wieśniacza korona jest bardzo fajna. I daje nam 50 życia. Troszkę wita, ale nie daje nam odporności. I to jest dosyć ważne. Więc myślę, że tutaj no zdecydowanie też tutaj różnica w movement speedzie jest bardzo mała, bo movement speed, dodatki do poruszania się mają tak zwany diminishing return, czyli czym więcej mamy tego, tym mniej działa każdy kolejny punkt, więc no niestety, ale to możemy dać najemnikowi czy coś. Small Shield to nie jest Luna Penalta, to jest Umbral Disc i generalnie potencjalna brońka dla najemnika. Pokaż to. Ten Lohaber, a myślałem, że Teryk. No, jest brońka dla najemnika. I to potężna, z wyssaniem życia jeszcze. Mocna. No, tylko że Your Friend You Know, ja zgodzę się z tobą, tylko nie na Uber Speedrunie.
Niestety. No, podwójny damage. Dziękuję bardzo. Wyssanie życia, tutaj mamy Cannot Be Frozen. I tutaj... No nie, tutaj w sumie nie da nam żywotności, bo najemnik nie ma czegoś takiego jak żywotność. Więc no niestety nie. Ale możemy do dropów odłożyć dla beki. Do dropów tej serii. No, Lament Ume, ładnie. Ładnie. Oczywiście duch jest lepszy, ale gdybyśmy nie mieli ducha, Lament Ume, rewelacja. Ale zazwyczaj mamy tego ducha, nie? Zazwyczaj chcemy tego ducha, więc GG. Dobra, idziemy na szybki exp na Eldritchu. Na Eldritchu siedzimy parę leveli dokładnie, dosłownie. Ile mamy? Mamy 48, także my bardzo dużo już biliśmy po drodze. Nie musimy się aż tak spinać z tym levelem. Bardzo dużo, bardzo dobrą robotę zrobiliśmy w levelowaniu. Ja sobie pewnie zostanę na Eldritchu do jakichś, nie wiem, 5. Zobaczymy jak będzie szło. Podejrzewam, że będą to giga szybkie Eldritchy na P8 z użyciem wybuchu zwłok tego bądź tego. Będziemy sobie testować, które lepsze. Chociaż ten Poison Explosion jest też bardzo mocny. Na P8 może być nawet mocniejszy, jak oni siedzą w kupie. Więc okej, nie mamy już TP-ków, idę naprawić. Walimy sobie te impy. Okej, szybki szpil. Więc bicie leveli będzie drobnostką tak naprawdę. Będzie po prostu bagatelą. Ale mamy ładne dropy, nie? Warto też dodać, że zabijałem Diablo używając buga. No nie? Zbugowaliśmy Diablo, żeby nie było. Czyli zacząłem walkę na Players 1, odsunąłem się od niego 2 ekrany i wpisałem w mieście, otworzyłem TPK, szedłem do miasta, wpisałem w mieście Players 8 i w taki sposób poczekałem jeszcze 5-6 sekund i wszedłem do walki. W taki sposób miałem Diablo, który był naznaczony na Players 1, a dawał mi loot taki jak miał na Players 7. Być może zadziałało. Wyglądało jakby, no, jakby zadziałało. Ładnie. Gauntlets next. I teraz P8 walimy i jedziemy. I jazda. Ziomy. Nie, no tutaj nie trzeba będzie wybuchu w ogóle żadnego. No, dawaj, 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 pompujemy. No i pięknie. P8 wybronione. Next. I to jest Eldritch na P8, także jedziemy bardzo szybkim tempem, ekspresem. Ale you're fed, you know, no tutaj muszę Ci przyznać rację, bo dropnęliśmy jeszcze gema, 15% attack speed i 5 tego. I 5 enchant damage. To jest chory gem. To jest jeden z tych porąbanych gemów. Tutaj jest, patrzcie, to 15, a jest 5 ED. Chore. Tak, no i mamy Uma, którego jeszcze nie mogę za bardzo użyć, ale właśnie jedziemy sokety do tej tarczy. 2 sokety. I w tej tarczy i ta tarcza to będzie tak i to będzie, słuchajcie, tak. Easy. 2 perf diamondy, plus 38 allres, plus 3 do poison nowy i tarcza jest taka, tak prawie, że jak przysięga, tylko że daje mi plus 3 do poison nowy skilla. Bardzo, bardzo solidna tarcza, GG. I mieliśmy 50%, trafiliśmy 2 sokety, więc też super fart. Mogliśmy trafić 1 soket, też byłoby fajnie, no ale z 2 no to już jest w ogóle pogis, nie? Kurde. No, niestety po najemniku. A dobrze mu szło. O kurde, nie. Dropnęliśmy właśnie 15% Crashing Blow Hełm. Jest to Gilliam's Face, moi drodzy.
Your friend, you know. Ja nie wiem, co się dzieje w tym ranie, naprawdę. I nasz najemnik tym samym ma Crushing Blow. Przepraszam, 35% Crushing Blow. 15 to ma Duress. 35. Potężny fart. Potężny fart, słuchajcie. GG. GG, więc Crushing Blow na najemniku już jest. Runa Mogę nawet użyć runy tam na swoim jakimś sprzęcie czy coś. Nie mamy Shaela. Jak wypadnie Shael, zrobimy mu Duressa i będzie miał 50%. Także teraz walki z bossami nie będą aż tak złe, pod warunkiem, że mój najemnik przeżyje. A może przeżyć, nie? Może przeżyć. Wow. Chory hełm. To jest naprawdę chory hełm, nie? To jest chory hełm. Na Uber Paladynie? No to byłoby GG. Na Uber Paladyn to byłoby GG. Wiecie co? Chyba sobie zostawię Decrepify'a, żeby mi nie ginął notorycznie, ziom. Teraz, rura. A też muszę pamiętać o... Też muszę pamiętać o tym, żeby tego Fire Golema przyzwać. Lightning 22. Nie, no to tam to wolę z Kersami 1. Okej. Dajmy, zobaczmy jak synergia... Tak, synergia mocno działa. I teraz będziemy chcieli troszeczkę w Lower Resa zainwestować. Troszkę więcej w Lower Resa, żeby podbudować ten range. Tak myślę... No... Myślę tak parę leveli na start i potem budujemy znowu synergię. To byłoby myślę jak najbardziej okej. Lower resist, nice. Taka tarcza z lower resistem, z obniżeniem odporności i plus 3 do poison nowa, to byłoby, to by było to. Jeszcze Cold Explosion mógłby się rolnąć. To by było chore. Okej. I śmigamy. Wow, mamy Shael! Wydropiliśmy runę, którą i Shael i Tchul. Mamy do Shael Tchul. Czyli dwie potrzebne runy do właśnie Duressa. Do właśnie Duressa. Niesamowite jest RNG w tej grze. No trzymaj się Greg, trzymaj się Greg. Dobrej nocy stary, dobrej nocki. No to jeszcze teraz potrzebuję 3-socketowej zbroi. Jak mamy koncert życzeń, no to potrzebuję 3-socketowej zbroi i raczej będę chciał zrezygnować w takim razie z Magic Findu, no bo potrzebujemy teraz czegoś z dziurami. Jak zrobimy Duressa na mojego najemnika, no to już... To najemnik staje się po prostu maszynką do zabijania. Sam w sobie. Level. Kiris, nice. Póki co spoko. Dobry Kiris. Dobry Kiris nie jest zły. Póki co, ale to bardzo szybko zastąpimy. I znowu wykorzystasz całe RNG i klucz nie będzie dobry. No, wyczerpię całe RNG jak manę. Jak manę jakąś masakrę. Dobra, Hawkmail. Zostawmy sobie Hawkmaila na pamiątkę. Może nas przypyli będziemy potrzebować. Odłóżmy sobie nasze runy do swarownicznego dla najemnika. Shael Tchul. Także jest to Duress, jest to bardzo dobra zbroja.
dla nie tylko najemnika, ale też dla Zlot Paladyna, dla Frenzy Barbariana. Daje nam Crashing Blow, czyli druzgocące uderzenie 15% i daje nam 33% szansy na otwarcie rany. A otwarcie rany to jest nic innego jak krwawienie po prostu, które ma większe obrażenia czym wyższy mamy level postaci, ale też stopuje leczenie się na przykład Uberów. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Mamy już, pokaż ten zasięg. Całkiem przyzwoity jest zasięg. Myślę, że całkiem spoko jest ten zasięg. Damy sobie jeszcze jeden punkt Lower Resist i potem bombardujemy Corpse Explosion. Corpse Explosion potem bombardujemy. Już praktycznie prawie że do końca. To jest tak więcej niż 1/3 ekranu w tym momencie. To jest zadowalające bardzo. Myślę, że totalnie w siłę już nie musimy dawać. Niewiele jest rzeczy, których byśmy potrzebowali ewentualnie, więc jest ok. Szarki, czy subskrypcja odnawia się automatycznie? No, jeżeli jest... Znaczy to jest tak, że automatycznie się... No tak, automatycznie jakby sama się nie odnowi, musisz napisać coś na czacie, nie? Ja mam tak, że jak mam suba i płatność mam automatyczną co miesiąc, to po prostu jak się loguję na czyjegoś streama, wtedy kiedy ten sub się jakby przedłuża, to mam takie okienko, żeby coś wpisać przed subskrypcją, nie? Przed wyskoczeniem subskrypcji. Ty też taką miałeś, nie? Szarki, musiałeś tak mieć. Go. Tak jest. Tak jest, Dr. Rip. Trzeba być szybkim i tyle. Eksperci z Onetu. Easy. Ostatnio jakieś czynniki to nie mam. A coraz więcej osób tak mówi właśnie. To znaczy, że musiała być cofka tego suba. Że... jakiś zwrot czy coś. Nie, że ty zrobiłeś, tylko czasami tak... No nie wiem, Zalewako miał tak chyba, że ostatnio 3 razy z rzędu subował. I cały czas mu cofało. Także nie wiem. Sickpe, Nadine, a jak tak latasz speedruny, to mógłbyś włączyć Holy Grail jednocześnie? Czy to musi być... Czy to musi być na tym palku tylko? Nie no, do Holy Graila wszystko co zbiorę może się liczyć, ale po co włączać tego Holy Graila na speedrunie? Nie rozumiem. Ja i tak kasuję te postaci potem, nie? Ale jakbym wydropił coś chorego, no to na pewno bym zostawił sobie do Holy Graila. Jakbym wydropił moc Tyraela, to bym zostawił do Holy Graila. Sickpe, normalnie. Mógłbym wyłączyć aplikację Holy Grail, ale to w tym momencie to niewiele, mało osób interesuje, a tylko rozprasza. No i też jakby nie skupiamy się na dropieniu, na magic findowaniu. I też cały czas mam inny folder z save'em, wiesz? Trzymaj się Tomasz, trzymaj się Tomasz. Mamy 52 poziom. Giga szybko to leci. No nie wiem, Szarki, nie mam pojęcia. Ja tak nigdy nie miałem, ale może sprawdź. Ktoś tak miał jak Szarki? Tak będzie najłatwiej. Może sprawdź stary konto. O, kolejny kolejny Shael. Do Shael i o Sol. Bardzo ładnie, że Shael dropią. Bardzo ładnie. Sprawdź konto, czy nie masz zwrotu po prostu, nie? Tak, Diablo Świr, klucze IWR. Czy ktoś padł na speedrun, czego brakuje? Tak, oczywiście, żebym przerzucił Sickpe. No pewnie, nie no, speedrun to jest legitna sprawa. Nie no, to jasne, jasne. I itemy, runy czy coś, to w chłopie. To jak najbardziej mogę przerzucić.
Pewnie, pewnie. Buenas tardes. Pewka, pewka. Także szarki to brzmi, to wygląda jakby było coś z tym. Z właśnie zwrotem możliwym jakimś płatności czy coś. Okej, myślę, że zrobimy sobie ostatnie. Tutaj wbijamy 5-3 ostatnie do Expianko na dzisiaj w tym odcinku i w kolejnym odcinku lecimy dalej. Dobijamy, już jesteśmy na końcówce dobijania levela właściwie. Tak jest, 53 in. Corpse Poison Explosion. O, jeszcze. Pięknie. I jeszcze więcej życia. Także mamy 53 poziom. Jesteśmy już w trakcie ostatniego expa przed piekłem tak naprawdę. I już mamy level, który jest satysfakcjonujący. I na tym Eldritchu ja Wam polecam to samo. Powiem, co mówiłem na Amazonce, co mówiłem na poprzednich gameplayach, na Paladynie. Zostańcie sobie na tym Eldritchu nawet i do 65. Bardzo łatwo potem będzie Wam się grało na piekle, przez to, że dużo łatwiej, przez to, że będziecie mieli większe obrażenia z synergii różnych skilli itd. Więcej lower resa i to pomoże Wam się łatwiej przebijać przez piekło. Także jak najbardziej zostańcie sobie tutaj. Ja oczywiście nie będę tego robił. Ja lecę, wbijamy jeszcze może level 2 i do przodu rura, ale Wy sobie zostańcie. Także słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i co? No i tyle. I jak się podoba, to subskrybujcie, wpadajcie na live'y, czy to na Twitch TV Nadywins, czy to na YouTube'a, bo na YouTubie też live'y są, ale sobie zarąbałem w łapsko. Pięknie. Czuję, że żyję. Więc trzymajcie się. Dobrej nocki. Albo dobrego dnia. Pipe, tak jak Douglas mówi, pipe. Trzymajcie się. Boom!